Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej awanturze o alkohol, znaczy o nocną prohibicję w Warszawie. Awanturze, która wybuchła kilka dni temu, ale przede wszystkim chcę porozmawiać o tym, czy warto wprowadzać ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Za chwilę połączę się z moimi gośćmi, ale najpierw chciałbym bardzo podziękować Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. Bardzo Wam dziękuję, to jest niezwykle ważne. Zachęcam wszystkich do dołączenia do tego grona. Możecie to zrobić za pośrednictwem mojego profilu na patronite.pl. Link do tego profilu znajdziecie pod nagraniem. A teraz zapraszam wszystkich na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm. Dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Jan Śpiewak, warszawski działacz społeczny, Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, też działacz społeczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, czy w ogóle warto rozmawiać, w ogóle zastanawiać, w ogóle wprowadzać jakiekolwiek ograniczenia w sprzedaży alkoholu? Czy to może odnieść jakikolwiek efekt? Janek, to może od ciebie pierwszy, zacznijmy. tak? Na pierwszy ogień idę. Tak No oczywiście, że tak. No chyba, nie wiem, no chyba nawet najbardziej radykalni libertarianie chyba się zgodzą. No to nie jest produkt spożywczy jak każdy inny. Jest to narkotyk, jest to środek, który uzależnia. Nie może być poddany po prostu zwykłym prawidłom wolnego rynku i musi być ograniczany. Już dzisiaj jest to ograniczany w jakiś tam sposób, bardzo liberalny, bardzo, że tak powiem, nie jest to specjalnie są surowe te ograniczenia, ale trzeba zdobyć jakąś koncesję, trzeba spełnić jakieś wymogi. Nie można sprzedawać alkoholu w budynkach szkół itp., itd., tak? Więc tylko, że te ograniczenia w Polsce są bardzo, bardzo liberalne, tak jak powiedziałem. Alkohol jest niesłychanie tani, niesłychanie łatwo dostępny, niemal na każdym rogu, 2-4 na dobę i jest nachalnie promowany. No i po prostu jest kwestia tego, że po 20 latach takiego Eldorado alkoholowego, gdzie ta branża miała niewiarygodnie dobre warunki do działania, no czas po prostu troszeczkę to wyrównać, tak? Pójść w stronę tego, co zrobiła chociażby Litwa parę lat temu i po prostu troszeczkę ograniczyć ten problem, bo problem z alkoholem mamy bardzo duży. Wydatki państwa są gigantyczne, właściwie akcyza to jest tam kilkanaście miliardów, a koszty, które ponosimy, to jest w zależności od badania, między 80, 90, to nawet są takie badania mówiące o 200 miliardach złotych rocznie wydatków na ten cel, więc musimy po prostu coś z tym zrobić. Dobrze, że ta dyskusja się dzieje i oczywiście nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu, które kolejne gminy uchwalają. Teraz był Wrocław, Gdańsk, teraz Warszawa. No pokazuje, że samorządy chętnie korzystają z tego prawa, ale to nie wystarczy, trzeba iść dalej. Tylko pytanie, czy to przyniesie to, że problem jest, to wiemy, ten problem nie jest od dziś. Alkohol jest spożywany w Polsce w dużych ilościach od dawna. Obecnie średnio spożywamy około 11 litrów czystego alkoholu rocznie na osobę. Jesteśmy w europejskiej czołówce. No ale pytanie, czy samym ograniczaniem sprzedaży cokolwiek jesteśmy w stanie zmienić i czy powinniśmy w ten sposób oddziaływać na klientów, na obywateli? Czarku. Oczywiście. Znaczy, no, ja to jestem słabym rozmówcą dla pana Śpiewaka, bo ja jestem ani za, ani przeciw, więc chyba rozmowa będzie mało barwna pod tym względem. Natomiast no, w mojej ocenie to są jakieś dwa aspekty. Pierwsze to nie wydaje mi się, że to jest na tyle ogólnie społeczny ważny problem, żeby go regulować na poziomie krajowym, a takie głosy się pojawiają. Wydaje mi się, że to, co się w tej chwili dzieje, czyli to, że regulują sobie to samorządy, to jest w porządku i tak powinno zostać.
Natomiast politycy szczebla krajowego naprawdę powinni się opamiętać i w tej, i w innej sprawie i przestać nam meblować życie w szczegółach, bo jest też już... No, czytałem, że jakaś posłanka chce ustawę przeprowadzić, jak mają być prace domowe zadawane. No to zakrawa to już na po prostu jakiś obłęd i amok. I mam nadzieję, że wyborcy w najbliższej elekcji, a jeżeli nie w najbliższej, to w kolejnej, poślą tych ludzi tam, gdzie ich miejsce, do jakichś krain z mchu i paproci. Niech tam sobie ustawiają te życie obywatelom w najmniejszych szczegółach. Wydaje mi się, że to, co jest obecnie, przy czym ja nie znam problemu, ja nie jestem specjalistą od tego, ani się tym nadmiernie nie interesowałem. To, co jest obecnie, jest wystarczające i tak powinno zostać. Jeżeli jakieś miasto, czy powiat, czy ktokolwiek uważa, że takie restrykcje należy wprowadzić, to niech sobie wprowadza. Natomiast cała sprawa wybuchła. No, w moim przekonaniu, na ile się znam na polityce, może się jakoś dobrze nie znam, ale trochę się znam, no to najpierw to jest głośne dlatego, że najpierw to był element mordobicia wewnętrznego w Platformie Obywatelskiej, a teraz przeniosło się piętro wyżej, jest element mordobicia w koalicji po prostu i się okładają tym jak pałką i brak jakiejkolwiek chyba, przynajmniej wśród polityków, merytorycznej dyskusji na ten temat. Myślę, że samorządy są na tyle ogarnięte, że są w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło w tych miastach, w których już to wprowadzono, bo przecież w jakichś miastach wcześniej, chyba Kraków jest takim najgłośniejszym przykładem, w tych miastach, gdzie to już się wydarzyło, są w stanie wyciągnąć wnioski i adoptować to do swoich potrzeb. A to, że Warszawa stała się terenem jakiegoś gorszącego mordobicia wewnątrz partii rządzącej w tym mieście, no to nie powinno rzutować na ten cały problem. No ale jeśli mówimy o tym, że to ma rozwiązać problem alkoholizmu, czy przynajmniej jakoś tam ograniczyć alkoholizm, ograniczyć przestępczość w nocy, to jeżeli uważamy, że że to jest działanie, które może się do tego przyczynić, no to dlaczego to przeprowadzać tylko w niektórych miastach, a w innych nie? No akurat Polska nie jest tak zróżnicowana, że zupełnie inni ludzie mieszkają w Poznaniu, a inni w Warszawie, a jeszcze inni w Grudziądzu. Dlatego, że politycy powinni się zająć realnymi problemami. Drony im tu latają i rolnicy znajdują drony, a nie wojsko w lesie, a nie tym, kto ile tam, czy pan Zenek se może wypić po 23, czy nie może. To już tam sprawa pana Zenka i porządku publicznego. W moim przekonaniu na żaden alkoholizm to nie wpłynie w najmniejszym stopniu. Natomiast pewnie wpłynie to na jakieś awantury, czy jakieś Warszawa, ja nie wiem, ja już nie jestem w tym wieku, żeby tam jakiś klubing robić nocny, ale parę razy mi się zdarzyło być na Nowym Świecie, wiedziałem, że dość spokojnie, ale to nie jest jakakolwiek taka opinia, która miałaby być tam miarodajna, czy do tego. Naprawdę politycy powinni zająć się poważnymi problemami, a jest w tym kraju naprawdę dużo bardzo poważnych problemów, choćby mi najbliższy, czyli absurdalny system podatkowy, sprawy bezpieczeństwa, oświaty, no służby zdrowia. Sprawy bezpieczeństwa i służby zdrowia, dokładnie. Sektora publicznego, usług publicznych, które są w stanie katastrofalnymi opłatami. Zająć się tym, a nimi mówić, w jaki sposób moje dzieci mają siedzi tu jakiś mędrzec na nieprzepastnej. Moje dziecko ma pracę domową odrabiać, albo jak mu zadawać. Mam nadzieję, że to towarzystwo zostanie pogonione albo w najbliższych, albo w kolejnych wyborach i zajmą się istotnymi dla obywatelami sprawami i to będzie jakieś tam rozdzielenie tych rzeczy. No są sprawy ogólnokrajowe, jak choćby latające po Polsce drony, które znajdują biegacze i rolnicy, a nie jakimiś rzeczami typu prace domowe czy alkohol. Ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby te problemy były rozstrzygane na poziomie gmin, czy tam miast i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób może jest jakaś gmina abstynentów, chociaż moja do takich nie należy, to od razu powiem, ale może jakaś taka w Polsce jest. No ale problem jest poważny, a alkoholizm jest poważnym problemem i koszty z tym związane chociażby dla systemu ochrony zdrowia są poważne.
Pytanie, czy No te to pan narzędzia... śpiewak się na tym lepiej zna, to niech powie. A pan śpiewa. No nie, bardzo no bo proszę. pan prezes tutaj mówi o tym, że trzeba się zająć sprawami bezpieczeństwa i służby zdrowia i dokładnie alkohol jest źródłem. Badania, raporty mówią, że około 1/3 przestępstw jest popełnianych po alkoholu lub z powodu nadużywania alkoholu. Większość zabójstw, większość przemocy domowej, większość gwałtów, tysiące pijanych kierowców, więc jest to absolutnie coś, co drenuje siły i czas prokuratorów i policjantów i oni nie mają czasu faktycznie ścigać i szukać dronów, bo oni są zajęci pijakami, którzy szaleją po Polsce. 30% wszystkich przestępstw jest dokonywanych na skutek picia alkoholu, więc jest to główny czynnik kryminogenny. Zajmujemy czas prokuratorów, zajmujemy czas opieki społecznej, gigantyczne miliardy złotych wyrzucone w błoto i ogromna czas. Jest 2,5 tysiąca wakatów policji w Warszawie. Tymczasem codziennie, każdej nocy co najmniej 40, komendant główny policji powiedział, że 40 spraw bezpośrednio związanych z alkoholem, a pewnie pośrednio tych spraw każdej nocy jest zdecydowanie więcej. Do tylu interwencji muszą przyjeżdżać policjanci w samej Warszawie. Tak, mówimy tylko o sprawach, gdzie jest 1:1 kwestia alkoholu, tak. Służba zdrowia. NFZ wskazuje, że 1 miliard złotych bezpośrednio jest wywołany na skutek leczenia osób, które sobie zrobiły krzywdę z powodu alkoholu, a nie bezpośrednio prawdopodobnie, czyli, no bo trudno ocenić, tak, ale alkohol jest jednym z głównych czynników chorobotwórczych. Raki, choroby gastryczne, choroby serca, wieńcowe, wszystkie, jakie można sobie wyobrazić, to jest kilkadziesiąt miliardów złotych, tak? Czyli jeśli chcemy faktycznie, żeby służba zdrowia działała i żeby policja działała, to musimy jej zdjąć z barków kwestię nadmiernego używania alkoholu przez mniejszość, oczywiście przez mniejszość Polaków, którzy niestety nie potrafią odpowiedzialnie tego robić. I teraz tak, mówi pan, ja jeszcze nie skończyłem, panie prezesie, pan długo mówił, teraz ja trochę poopowiadam, dobra? A tylko słowo. Ale poczekajcie, nie jesteście posłami, nie jesteście posłami. Jan Śpiewak... Ja skończę myśl. I mówił pan o układaniu życia. Ja nie chcę. Dzisiaj układają mi życie ludzie, którzy nadużywają alkoholu, którzy korzystają ze swojej wolności tak, że ograniczają wolność innych ludzi, tak? I te osoby, niestety, te osoby, które wszczynają bójki, te osoby, które dokonują przestępstw po alkoholu, te osoby, które po prostu trafiają do oddziału szpitalnego. Ostatnio był list kierownika Kliniki Uniwersyteckiej w Warszawie na temat tego do Izby Okręgowej w Warszawie. On powiedział, że 25-30% pacjentów jego to są ludzie, którzy nadużywają alkoholu. To jest wielkie tabu i to był Bóg. Wódka to był Bóg. Niestety w państwa pokoleniu no to na pewno to był Bożek, tak? Piwo, wódka, to był niestety Bożek i my jako młodsze pokolenia postanowiliśmy po prostu powiedzieć wprost. Nie, dosyć tych bachanali, dosyć tego rozpasania i hulania. I koniec tego po prostu robienia z Polski gospody, tak? Musimy zrobić z tym porządek, tak? Musimy ograniczyć po prostu ten problem, bo mamy inne, zgadzam się panie prezesie, inne bardziej pilne zadania i konieczne rzeczy, które musimy robić. Służba zdrowia jest w fatalnym stanie, policja tysiące wakatów i naprawdę pomóżmy tym ludziom. Wszędzie, gdzie wprowadzono, policja się z tego niesamowicie cieszy, że ma mniej roboty, że Straż Miejska ma mniej roboty, że ratownicy medyczni mają mniej roboty. Faktycznie, dlatego potrzebujemy regulacji, bo niestety nasza wolność jest dzisiaj krytycznie zagrożona przez tą mniejszość, która nadużywa alkoholu. Dosyć tych bachanali, panie Kazimierczak. Dokładnie. A czy ja tylko, bo widzę, że pan tutaj zmierza ostro w stronę prohibicji, pewnie będzie następny krok taki, to ostrzegam, że przykłady historyczne są dość fatalne jednak. Ja nigdy nie mówię prohibicji, to jest chochoł jakiś. Trudno mi się naprawdę, uważa pan, że skoro radni Warszawy, nie wiem, ja tego nie śledziłem, więc trudno, wiem tylko, że nie uchwalili tej prohibicji w Warszawie, to należy ich zmusić regulacją państwową. No to ja temu akurat jestem przeciwny. Radni Warszawy uznają, że należy prohibicję nocną wprowadzić. Ja nie uważam, że to jest coś jakiegoś takiego złego. No, będą ponosić konsekwencje, wyborcy ich z tego rozliczą. Jeżeli wyborcom to się nie podoba, no to ich nie wybiorą następny raz, ale z tego, co gdzieś tam czytałem, ale jeszcze raz powtarzam, że nie jestem tu ekspertem, no to widziałem, że to ma poparcie społeczne, ta nocna prohibicja. Natomiast no, ta sprawa niestety wdała się w te mordobicie polityczne, wewnętrzne tam i taki jej los. No, ale robienie z tego numeru 1
problemów w Polsce wydaje mi się jednak daleko posunięte, za daleko posunięte. Ma pan rację, że w naszym pokoleniu się piło, dużo się piło w opozycji. Było mało spotkań opozycyjnych, na których nie było wódki. Ona była wszędzie w komunizmie, bo to jedna z niewielu rozrywek była. Komuniści pewnie też nieźle tam sobie hulali. Natomiast w tej chwili przynajmniej ja jakoś tam nie widzę specjalnego spożycia takiego dużego, ale może mam grupę docelową zbyt małą, bo w mojej ocenie się pije, w wolnej Polsce już się pije dużo mniej niż piło się w PRL-u. W PRL-u to było powszechnie. Przecież w PRL-u połowę dni pracy to były w pracy się piło na imieninach różnego. Popularne imieniny to była cała Polska pijana, a 8 marca tak samo cała Polska pijana. Więc i to było picie w pracy od rana i tak dalej, i tak dalej. Teraz tego typu rzeczy jednak nie ma, to jest nieakceptowalne. W biznesie jak się pije, to się pije wieczorem, tak? A kiedyś to od rana się zaczynało, tak? Stąd nawet ten zakaz był taki do 13 chyba za komunistów, że nie wolno było spożywać. Trudno mi się do tych statystyk odnosić, tym bardziej, że słaba wiarygodność jest tych statystyk komunistycznych. To na pewno, ja na wielu przykładach sprawdzałem, że one były mocno zafałszowane, ale w mojej ocenie w Polsce, ja nie mówię, że nie ma problemu, żeby było jasne i nie jestem od tego specjalistą i ostrzegałem redaktora, że nie jestem. Więc to jego odpowiedzialność jest w tej sprawie. Natomiast nie uważam, że jest to pierwszorzędny problem społeczny, który należy regulować z poziomu wiejskiej ulicy. No dobra, ale w jaki jest tak? Mamy te dane mówiące o tym, że 11 litrów przeciętny statystyczny Polak spożywa. W Szwecji zdaje się to jest 7 litrów, tak? W Szwecji, w którejśmy mówili, że alkoholizm jest poważnym problemem. No i w Skandynawii mamy monopol państwowy. Z kolei we Francji mamy wpłynięto na to, no nie wiem, przez kulturę, tak? Przez kulturę picia wina. Czy na ile możemy wpływać tworząc inną kulturę, a na ile trzeba wprowadzać regulacje, no bo regulacje mają to do siebie, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, tu Czarek pewnie może długo na ten temat mówić, jak to świetnie umiemy omijać rozmaite regulacje. Nie? I w tym przypadku też czytałem o tym, że nie wiem, w Szczecinie wprowadzono nocną prohibicję, to omija się to na najróżniejsze sposoby, że sklepy zamienia się w pewnym momencie w lokale. I się pisze, że o 22 czy o 23 to jest lokal, tak? I sposobów na omijanie tego jest bardzo wiele, tak? Pytanie, jaki ten sposób może być najbardziej skuteczny? No, najbardziej skuteczne są generalne, proste zasady, tak? Faktycznie jest dużo przepisów, które są martwych. Na przykład przepisem, który jest martwym jest to, że jest zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim. To jest absolutnie martwy zakaz. Badania pokazują, że kupienie alkoholu przez nieletnich w Polsce jeszcze, jak ja pamiętam, że byłem małolatem, to jeszcze się tego jakoś pilnowało. Teraz faktycznie nikt tego nie pilnuje. Są te badania robione na takiego klienta, małoletniego klienta, sprzedaje się alkohol osobom pijanym. Do niedawna były reklamy wódki w internecie powszechne. No, zrobiliśmy z tym porządek, zaprowadziliśmy pana wojewódzkiego Palikota, teraz pana Lindę i panią Cielecką. Dlatego tak z ciekawości, ten wojewódzki Palikot, to oni zostali w jakikolwiek sposób dostali tak, dostali prawomocnie po 500 000 prawie. Myślę, że to zaboli nawet takich zamożnych ludzi jak pan Palikot i wojewódzki, więc dlatego my chcemy generalnych zasad, bo te generalne zasady, czy zakazy, czy regulacje są łatwiejsze w przestrzeganiu. I chcemy całkowitego zakazu reklamy, a nie tam, że są jakieś dziury na to i potem oni uważają, że coś tam można wolno. Uważamy, że piwa nie powinno być móc reklamować, tak? Uważamy, że nie powinno być promocji na alkohol 12+12. W ogóle nie powinno być promocji na alkohol, tak? Uważamy, że jeśli chcemy nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu, to łatwiej byłoby to wprowadzić na terenie całego kraju, tak jak to zrobiła Litwa, niż żeby teraz samorządy to jeden po drugim robiły, tak? Odbieranie koncesji jest fikcją. Myśmy pytaliśmy się urzędników w Warszawie, ile odebrano koncesji za tę sprzedaż alkoholu, która jest powszechna, pijanym osobom przecież, w nocy, mówimy o nocnej sprzedaży. Powiedzieli, że 2 koncesje odebrano w
ciągu ostatnich kilkunastu lat. Czyli to jest martwe prawo. I nie wyślemy policjanta, żeby stał przy każdym sklepie alkoholowym i pilnował tego, żeby nie sprzedawano alkoholu pijanym. Zresztą proszę się postawić w ciele 25-letniej kobiety, do której przychodzi pijany duży facet i żąda alkoholu, jest agresywny, tak? Ona zawsze mu sprzeda ten alkohol, tak? W nocy. Więc lepiej zrobić generalną zasadę, którą łatwo przestrzegać, to, że się nie da nabić po prostu na paragon, tak? Alkoholu. Jest koniec i nie ma problemu, tak? Ja nie wierzę, że wrócą meliny, jak mawiają tam niektórzy politycy, tak? To już nie są te czasy, no, żeby wracały jakieś meliny, tak? Uważam, że zasady powinny być jasne, ale tak, zgadzam się też z panem redaktorem, że my zmieniamy kulturę i ta dyskusja, my prowadzimy tę dyskusję od 3 lat. Wzięliśmy na celownik najpierw Palikota i Wojewódzkiego, bo oni robili naprawdę rzeczy straszne. Potem się okazało, że zresztą ta firma cała była chyba dość, prawda, Palikot trafił też do aresztu finalnie za to, ale ona się opierała o reklamie właśnie na reklamie, nielegalnej reklamie, przede wszystkim w internecie i to kierowanej do małoletnich. Jeszcze grubsza. I zmieniamy tą kulturę. Młodsze pokolenia. Słyszymy się. Halo? Słyszymy się, Janek. Halo? Ja tylko chciałem powiedzieć, że tam w sprawie tego Palikota i Wojewódzkiego, to tam jeszcze grubsza sprawa była. Okej, chyba straciłem na chwilę, ale jestem z powrotem. Coś się... Publicznie w tej sprawie, bo oni te reklamy wódki kierowali do dzieci. To było naprawdę oburzające. Ja też zabierałem głos w tej sprawie i to ta sprawa akurat, reklamowania tej wódki, gdzie grupą docelową są dzieciaki, to nie powinna być, że interwenuje pan śpiewak, tylko prokurator akurat. No pełna zgoda, tylko właśnie to było tolerowane, tak? Prokuratura umarzała jako niską szkodliwość czynu, dopóki nie zrobiliśmy wokół tego awantury, więc my tutaj Platforma zrobiła nam, branży niedźwiedzią przysługę, tak? Bo początkowo zablokowała właśnie tą próbę w Warszawie i to eksplodowało i w tym sensie ta dyskusja pewnie by nie była dzisiaj tych 2 projektów ustaw regulujących branżę w Sejmie, gdyby nie postawa Marcina Kierwińskiego przede wszystkim, tak? Który się tak zachował, próbował po prostu pokorzyć Rafała Trzaskowskiego, no i to dolał benzyny do ognia, tak? Ale ta dyskusja trwa już od wielu lat, moda jest na trzeźwość teraz wśród młodych i myślę, że my też podchodzimy do tego zupełnie inaczej, tak? Ale to nie jest tak niestety, panie prezesie, że się alkoholu nie pije. No te słynne badania dotyczące małpek, no kilkaset tysięcy małpek sprzedaje się między 6 a 9 rano, codziennie, kilkaset tysięcy, tak? No to pije się dalej w pracy, tak? Tylko że piją oczywiście prawdopodobnie w większości robotnicy budowlani czy ludzie w jakichś zawodach, prawda? Nie mówię, że tylko robotnicy budowlani, ale też pracownicy biurowi i tak dalej. Więc jest ten problem. Kiedy pan ostatnio małpkę kupił? Ja praktycznie teraz już nie piję alkoholu, więc... No ja nigdy w życiu małpki nie kupiłem. A 3 miliony małpek codziennie ktoś kupuje. są. Jest, To co są widać. ludzie, którzy mają problem alkoholowy i tam zakazy, czy małpki, czy nie małpki, tam nic nie pomogą. No. Pomogą. No jeśli nie będą mogli ukryć flaszki w drodze do pracy, i nie będą mieli jej gdzie kupić, to jej nie kupią po prostu. Większość ludzi jej nie kupi. Nie docenia pan narodu polskiego i 180 lat niewoli. No, ale to nie jest kwestia, to jest kwestia doświadczenia. Większość zakupów w nocy jest zakupami spontanicznymi, tak? Ktoś poszedł się do kolegi na imieniny, nawalił się i idzie po flaszkę. Albo poszedł na imprezę. Bo ja nie jestem przeciwnikiem tego zakazu, więc... Nie, no właśnie, ale po prostu mówię, że to nie, że psychologia, ludzie są leniwi raczej. Jeśli nie będą mieli gdzie kupić tego alkoholu w nocy, to go nie kupią po prostu, tak? To nie jest tak, że... którzy mają ciąg na bramkę, wie pan. Ale naprawdę, no większość tych osób to są po prostu ludzie, którzy podejmują te decyzje, bo się już wcześniej, tak jak to opowiada często pan Brzoska, że jest w Polaku, który wypił 100, budzi się kolejny Polak, który chce z drugą 100, a potem kolejny Polak się budzi. No tak to, a sam z doświadczenia studenckiego wiem, że wiele imprez by się skończyło po prostu o 24, a nie o 4 nad ranem, gdybym nie miał gdzie kupić alkoholu. No. Kto nie skończył o 4 rano, nigdy niech pierwszy rzuci kamieniem, także... No, ja nie jestem abstynentem zupełnym, tak, ale też wiedza nasza na temat alkoholu jest zdecydowanie większa niż jeszcze była nawet dekadę temu. Badania poszły dużo dalej do przodu. Kiedyś nie było kiedyś lekarze polecali alkohol, no. To jeszcze pamiętam, lekarze polecali, położne polecały piwo na laktację, a badania są naprawdę, ostatnie badania pokazują, że naprawdę mnóstwo kobiet w ciąży pije, tak? To nie jest tak, więc mamy tutaj, jest tendencja ogólnie dobra, ale jest mniejszość, która tego alkoholu nadużywa Ale i słuchajcie, potem ta mniejszość robi jednocześnie potężne problemy.
mamy rzeczywiście dużo większą wiedzę i badania naukowe poszły dużo dalej i świadomość społeczna się zmienia, ale jednocześnie mówiście o tej reklamie wódki, ale nachalna, powszechna i o porach dowolnych jest reklama piwa, którą ja jestem kibicem piłkarskim, więc oglądam mecze i po prostu wokół meczy, które powinny być czymś kojarzącym się ze zdrowiem, jest po prostu nieustannie są reklamy piwa i to takie bardzo dobre, sympatyczne, prawda, wskazujące, że picie piwa jest czymś przyjemnym i czymś sprzyjającym przyjemnościom, bo się ma przyjaciół wokół siebie i tak dalej, i tak dalej. No i to jest tak nachalne, rzeczywiście i z jakichś, znaczy ja wiem z jakich powodów, no po prostu jedno lobby jest bardziej skuteczne od innego lobby i organizatorzy imprez sportowych po prostu zależą w dużej mierze od firm reklamujących piwo, ale czy nie uważacie, że że jeżeli w ogóle uważamy, że należy jakoś walczyć z alkoholizmem, a w każdym go nie wspierać, no to jest jedna z rzeczy, którą należałoby zrobić. Że ja osobiście jestem przeciwnikiem zakazu reklamy nawet wódki dla ludzi dorosłych. Jestem wrogiem reklamowania tego dla dzieci i dla młodzieży. No Czarek, ale mecze oglądają bardzo często rodzice z dziećmi, tak? Albo chłopaki, dziewczyny może mniej piłkę nożną. Jakoś tam, wiem, jakieś tam regulacje są, one są nieprecyzyjne i trzeba to ułożyć, natomiast no nie wiem, jak facet dorosły sobie kupuje jakieś, nie wiem, pismo, czy tam coś ogląda dla ludzi dorosłych, to nie może zobaczyć reklamy koniaku, od tego on się alkoholikiem stanie, poleci, małpkę kupi, no panowie. Ale nie mówimy, ale nie mówimy o tym, że w jakimś luksowym magazynie, których zresztą już jest coraz mniej, bo przestajemy korzystać z papieru, tylko o masowych reklamach piwa w telewizji czy w internecie przy okazji wydarzeń sportowych najczęściej. W mojej ocenie nie znam statystyk tylko, to od razu tutaj łatwo mnie złapać, ale tak na zdrowy widok, no to chyba lepiej, że ludzie piją więcej lekkiego alkoholu, czyli piwa i wina niż wódki. No tak mi się wydaje. No chyba to jest i dla zdrowia, i dla innych rzeczy lepiej. I ta kultura picia w Polsce piwa, która się mocniej rozprzestrzeniła z uwagi na to, że i to piwo stało się bardziej przyzwoite obecnie, w sensie takim smakowym i że jest dużo dobrego piwa na rynku. I to jest alkohol słabszy, no to chyba lepiej niż mają pić wódkę, tak? No tak mi się wydaje. Nie jestem lekarzem, ale alkohol o niskiej zawartości, alkoholu, czy teraz rosnący ten sektor jakoś szybko rośnie, no to chyba jest lepsze niż picie mocnych alkoholi. Znaczy ja uważam absolutnie, że gdyby reklama nie działała i nie zachęcała i nie zwiększała sprzedaży i spożycia alkoholu, to nikt by tej reklamy nie kupował. W sensie te korporacje by nie zlecały tych kampanii reklamowych i tu chodzi właśnie o tworzenie takich asocjacji, tak? Jest mecz, otwieramy piwo, jest koncert, pijemy piwo, tak? Chodzi o budowę po prostu sposobu takich wzorców spędzenia wolnego czasu, tak? I to są absolutnie wzorce niezdrowe, że uważam, że żadna używka nie potrzebuje reklamy i absolutnie zakaz reklamy alkoholu powinien być wprowadzony, tak? Dzisiaj zresztą ta ustawa jest dziurawa, tak? Bo ta ustawa przewiduje, że reklamy piwa nie mogą się kojarzyć tam z wolnym czasem, atrakcyjnością i tak dalej i relaksem. No wszystkie się kojarzą, tak? Znaczy w sensie, to znowu jest łamany przepis tego. Ten przepis został, te drzwi, ta furtka została uchylona. Życzę panu źle, ale nie życzę panu źle, ale pana bitwę o to, żeby jak się zaczyna mecz nie otwierać piwa, uważam za przegraną. No ja wcale tak nie uważam. Uważam ostatnio był bardzo ciekawy wywiad w ogóle z byłym trenerem siatkówki polskiej kadry. Przepraszam, nazwiska nie pamiętam, on był chyba Argentyńczykiem. Możliwe coś takiego? I ostatnio był wywiad wyborczy i on powiedział, że w jego ocenie myśmy stracili setki medali. Setki medali. Między innymi fatalna jakość polskiej piłki nożnej wynika z tego, że po prostu sportowcy w Polsce chleją. I wciąż to się dzieje.
wciąż to się dzieje. Lekkoatleci chleją, piłkarze chleją, działacze chleją. No, wszyscy wiemy, ja już nie chcę tutaj nazwiskami, ale no, to, co wyprawia, co się dzieje w PZPN-ie, no to jest po prostu Sodoma i Gomora. No tam naprawdę powinien ktoś przyjść i po prostu ich wszystkich po prostu wygonić, jak Jezus kupców ze świątyni. No, to jest naprawdę, to nie jest przypadek, że tak duży kraj jak Polska gra tak słabo, tak? To jest efekt kultury chlania. I nie da się tego rozdzielić między tym, co się dzieje na stadionach, między tą absolutną akceptacją tego chlania, tak, w Polsce, tak? I ta zmiana musi, żadna akcja edukacyjna, żadna akcja, nie wiem, edukacja zdrowotna w szkołach nie zwycięży propagandy korporacji. My szacujemy, że branża wydaje około 1 miliarda złotych na reklamy rocznie w Polsce, tak? To są gigantyczne kwoty. To są po prostu kwoty, które non-stop wałkowanie, budowanie połączeń w synapsach w głowach ludzi, że sport chlanie. No tylko potem po prostu kończymy właśnie tak jak tak, że jesteśmy tak, że po prostu mamy ludzi, którzy w ogóle nie uważają, połowa jest ogromna, już nie pamiętam ile, ale jakaś ogromna ilość Polaków w ogóle nie uważa piwa za alkohol. Znaczy oni, jakby, jak są prowadzone wywiady lekarskie w Polsce, to lekarze najpierw pytają o alkohol, a potem pytają o piwo. Bo Polacy mają tak wypraną mózg przez propagandę korporacyjną, że myślą, że piwo to nie jak alkohol, tak? Więc nie, no, absolutny zakaz reklamy powinien być. Oczywiście jest problem, bo to jest sponsor, jeden z głównych sponsorów, prawda, piłki, tak, czy w ogóle sponsorów wielu sportów. No i to jest pewien duży problem. Pytanie, czy zakazywać też sponsoringu, czy ten sponsoring jakoś na razie zostawić, ale nie możemy odwracać wzroku od tego, że ten alkohol po prostu niszczy polski sport i z drugiej strony niszczy też tych kibiców. Miesza pan jabłka z gruszkami. Co innego jest picie tam przez zawodników jakichś, no bo to, nie wiem, to chyba nie służy rzeczywiście, choć się na tym nie znam, uprawianiu sportu, a co innego picie przez kibiców. To może pan rozpoczynać krucjatę, żeby ludzie nie oglądali meczu i otwierając piwo, ale no nie życzę panu źle, powtarzam, ale pan przegra to. No ale Tak czym samo innym jest mówiono o dobra, czym innym, reprywatyzacji. wiesz, ale czym innym jest to, żeby każdy mecz był okraszony, każdy mecz, który oglądają młodzi ludzie, którzy no, czerpią wiedzę z tego, co zobaczą i widzą sympatyczne filmiki i fajne zdjęcia pokazujące, jak to przyjemnie jest mieć kumpli, jak kiedy się pije piwo. Nie? No to jest ewidentnie No, zachęcające. mi trudno to ocenić, bo Bóg mnie uchronił od tego nałogu oglądania piłki nożnej, mnie to nie interesuje, więc nie wiem, na ile to jest poważne, tak? No ale u siebie we wsi widziałem, tam jakieś mecze są i ludzie siadają, no to sobie piwo otwierają, ale tam jakieś bachanali, jak pan śpiewak mówi, to ja tam nie widziałem. No. 9 milionów butelek piwa dziennie Polacy wypijają. 9 No i milionów. No to jest gigantyczna Ja liczba. jestem teraz jeszcze tak jest... jestem profesor tego wywiadu we Francji i wczoraj byłem w Buszonie, w Lyonie, tutaj postawili wodę i wino i można tego było do oporu pić, ile kto tam chce i jakoś nic się strasznego tu nie stało. No. Z czego ponad 1 milion to piwa mocne, bo też jest tak skonstruowana ta akcyza dziwnie, że piwa, które są właściwie winami, jeśli chodzi o moc, bo są, nie wiem, mają tam, nie wiem, 8-10%, są sprzedawane za 3-4 złote, tak? I to jest ulubione piwo teraz, znaczy ulubiony trunek alkoholików. Piwo normalny lager, ja się trochę na piwach znam, normalny lager, no to tam ma około 5%, natomiast mocne są piwa belgijskie. Drogie i w Polsce są niedostępne. Natomiast to tak, gdzieś się pójdzie do jakiejś tam Biedronki i 10 koni mechanicznych można kupić za 3 zł? Tak? No to tak, takie znaczy, jest tam... no nie, no takie są tak? wynalazki. No ja już nie chcę podawać nazw tych wynalazków, ale to proszę zwrócić sobie uwagę na to, co leży na ziemi, tak? W sensie, oprócz małpek, to najulubione piwo alkoholików to są takie piwa właśnie one mają, zdaje się, tam 8-9% tego woltażu, tak? No to jest, no i to kosztuje naprawdę 3,5 zł, 4 zł, no to jest naprawdę, i to też się kwalifikuje jako piwo, prawda? Mimo, że jest to, nie wiem, z czego oni to robią. Nie ma takiej, wiem, że bo moja znajoma ma sklep i ona nie sprzedaje wódki, bo tam do iluś do jakiegoś procenta, no to nie wolno, to jakaś inna koncesja jest, to na piwo tak nie ma takiego ograniczenia, że piwo to jest do tyle i tyle, może z powodu tych belgijskich, nie wiem. Ale belgijskie piwo ja akurat kupuję, ale jest niepopularne w Polsce, bo jest drogie bardzo, więc... Dobrze, w jaki sposób, znaczy jeżeli w ogóle uważamy,
że to jest problem, alkoholizm i że jest to problem, który się przekłada również na finanse państwa, tak? Niezależnie od tego, czy uważamy ze względów etyczno-moralnych należy walczyć z taką patologią, no to niewątpliwie to wychodzenie z alkoholizmu, leczenie alkoholizmu, skutki alkoholizmu przekładają się również na wydatki budżetowe, na to, czym zajmuje się ochrona zdrowia, czym zajmują się lekarze i tak dalej, i tak dalej. I to bez dwóch zdań jest problem. Z tego, co mówi pan śpiewak, to problem sam się rozwiąże. Moje pokolenie odchodzi, jego wchodzi, moje pije, jego nie pije i problem rozwiązany jest, no. W krótkim No jeszcze czasie. trochę wam, po pierwsze, trochę lat wam jeszcze zostało na tym padole łez, jeszcze, więc to tak szybko nie będzie. A po drugie, niestety cały czas jakby, no mówimy, tu też działa ta zasada Pareto, tak? 20% użytkowników alkoholu wypija 80% alkoholu, tak? Więc chodzi o tą mniejszość, tak? No nie chodzi o większość, nie? W sensie chodzi o tą większość, która po prostu tego alkoholu nadużywa i nie można odwracać od tego wzroku. No to jest był taki artykuł w Wirtualnej Polsce, że liczba osób na oddziałach ratunkowych w Krakowie, w jednym z oddziałów w Krakowie, po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Krakowie spadło o 30%, tak? No to chyba chodziło o weekendy, ale to jest i było takie straszne zdjęcie ilustrujące to ludzi właśnie na sorach, bo teraz sory po prostu pełnią funkcję też, bo też zlikwidowaliśmy mnóstwo izb wytrzeźwień jeszcze w ostatnich latach, więc ci ludzie trafiają na sory, oni są agresywni i takie zdjęcie z dorosłych ludzi w pieluchach przykutych do łóżek, no to robi naprawdę wstrząsające wrażenie, tak? I myślę, że naprawdę, no jakby służba zdrowia jest na kolanach, tak? Jest naprawdę w bardzo złym stanie, no zróbmy coś, żeby trochę tym medykom odjąć pracę, no. No to, dobra, to jeżeli uważamy, że problem jest, to jakiego typu działania poza, rozumiem, jednym, no to jest to ograniczenie sprzedaży nocnej, ale to jest tylko jakiś ułamek problemu, należałoby wprowadzić? Czy jednak nie jest tak, że ta edukacja jest ciągle na niewystarczającym poziomie i my sami jakby jeszcze do wielu z nas nie dociera ta wiedza, która już dzisiaj jest dostępna, a której nie było 10 czy 20 lat temu, czy nie należy przede wszystkim zacząć od bardzo intensywnej edukacji i akcji społecznych, żeby było widać, te informacje były powszechnie widoczne i dostępne, a powszechnie widoczne i dostępne są właśnie reklamy piwa. Ja piję piwo, ja w ogóle nie jestem przeciwnikiem, tak? Tylko że skala tego przemysłu, znaczy skala kampanii reklamowych rzeczywiście chyba jest bardzo duża. Znaczy żadna akcja, tak jak mówiłem, żadna akcja edukacyjna nie ma sensu, jeśli zostawiamy reklamę legalną. To nie ma, po prostu to nigdy nie zadziała. Nie, ale właśnie pytam o to, czy nie należałoby jakby tego wszystkiego połączyć i jakby zrobić bardzo zintegrowanej akcji. Tak, nasze postulaty są takie. Całkowity zakaz reklamy alkoholu. To jest pierwsza rzecz, tak? Druga rzecz to jest najlepiej nocna cisza alkoholowa, którą można przedłużyć do godzin porannych. Jeśli samorządy, jeśli chcemy zostawić to samorządom, to dajmy samorządom też prawo, żeby to na przykład było tak, że od 9 można, że po 9 dopiero można kupić alkohol, żeby wyeliminować tych ludzi, co piją w tych Przepraszam, tylko jedno pytanie do pana. A samorząd w tej chwili, jakie ma swobodę regulacyjną? Od której 22, 6 nad ranem. 22 na 6 nad ranem, a więc ona, to jest moim zdaniem, to jest bardzo konserwatywne, bym powiedział, podejście, albo liberalne, jak na to patrzeć, więc my chcemy, żeby nie było małpek sprzedawanych, najchętniej byśmy z tego zrezygnowali. Nie wiedzieć czemu małpki są wyjęte z systemu kaucyjnego. 100 ml i 200 ml nie będą podlegać systemu kaucyjnemu, więc w ogóle tego nie rozumiemy, co tu się wydarzyło. Chyba jakiś ostry lobbying poszedł, bo kaucje będą chyba tylko od powierzchni, od 500 ml wzwyż, więc również chyba małe piwa też nie będą pod systemem kaucyjnym. Uważam, że tutaj coś się powinno też zmienić. Powinny być informacje na butelkach z alkoholem o szkodliwości, podobne do tych, które są na paczkach papierosów. Uważamy, że alkohol powinien w ogóle być droższy, albo przynajmniej powinna być minimalna cena na alkohol. No żeby nie było tak, jak ostatnio patrzyłem, wrzucałem takie zdjęcie, już ze mnie się śmieją, że ja reklamuję te dyskonty, ale ja muszę po prostu informować ludzi. Ostatnio widziałem na promocjach piwo za złotówkę, tak? Słynna sprawa wódki za 10 zł. No nie może tak być, że wódka kosztuje 10 zł w sklepie. No litości, no. Więc albo minimalna stawka na alkohol, albo jakaś podwyżka akcyzy większa, tak? Więc
To są te zmiany, to jest ten kierunek zmian, który my widzimy i będziemy rozmawiać. Jesteśmy też otwarci na rozmowę, ale ta branża po prostu musi troszeczkę tutaj zostać uregulowana. No. Jeśli chodzi o mnie, no to ja tutaj nie reprezentuję nikogo oprócz siebie, więc to nie wiem, jakie to ma znaczenie, co ja powiem. No ale pracujesz z przedsiębiorcami, jesteś szefem Związku No Przedsiębiorców. Więc, jeżeli chodzi o ogólnopolską regulację w tej sprawie, to nie, samorządy tak, czy tam w innych godzinach do dyskusji. Zakaz reklamy uważam, że nie. Natomiast jakaś cena, bo ja też widziałem wódkę po 10 zł i też mnie to wstrząsnęło tą mną, bo to już nawet nie chodzi o tych alkoholików, bo oni tam tak czy inaczej będą pili, natomiast chodzi tutaj o to, że dzieciaki mogą to kupować i to jest jakiś problem. I tutaj to wydaje mi się, że albo akcyza, albo jakaś regulacja ceny minimalnej rzeczywiście by pomogła. Nie po to, żeby tam życie tym, którzy są uzależnieni, bo oni tak czy inaczej będą pić. Natomiast, żeby nie było łatwego dostępu dzieciaków do tego, bo wódka po 10 zł to jest naprawdę i też ściganie z urzędu takich rzeczy, które robił ten palikot cały. A czy są przykłady, czy jakby mamy dobre wzorce? Są kraje, w których wprowadzono regulacje, edukację, zakazy, cokolwiek, które skutecznie zadziałało i można pokazać, dobrze, ten sposób działania jakoś wpłynął. Oczywiście ja wiem, że nigdy nie da się 1 do 1 stwierdzić, dlaczego tam ktoś w jakimś kraju trochę mniej albo trochę więcej się pije, no ale coś tam można zobaczyć. Czy mamy takie, wzorce? Nie znam się, pan Śpiewak, proszę. Tak, my zazwyczaj podajemy Litwę. Litwa jest takim typowym krajem bloku postsowieckiego, który miał naprawdę bardzo duży problem. Ogólnie w Unii Europejskiej to największy problem z alkoholem zawsze miały te kraje bałtyckie, Łotwa, właśnie Litwa, to były te kraje, które najwięcej piły alkoholu, jeszcze więcej niż my. I Litwa wprowadziła parę lat temu ograniczenie sprzedaży alkoholu i tam alkohol można kupić tylko w godzinach dziennych, znaczy tam między 20 a 10 jest zakaz sprzedaży i wprowadzili całkowity zakaz reklamy. Podnieśli też ceny alkoholu. Ja byłem niedawno na Litwie, no i taka butelka wódki kosztuje, myślę, tak z 40% więcej niż w Polsce. Tak? Myślę, że to jest tak, że ta butelka wódki, która kosztuje w sumie 25 zł od 20 lat, bo Miller oprócz tego, że dopuścił reklamę piwa, to jeszcze obniżył bardzo akcyzę na alkohol i tak naprawdę ta akcyza dopiero wróciła do tego poziomu parę lat temu, tak? I ta wódka kosztuje 25 zł przez ostatnie 2 dekady kosztuje w Polsce. To jest naprawdę coś niesamowitego, że wszystko, jedyny odporny chyba produkt na inflację i to zadziałało, tak? Oni teraz mają takie spożycie jak Polska mniej więcej i faktycznie... A mieli Polska... dużo wyższy? Tak, mieli wyższy? Mieli wyższy, mieli zdecydowanie wyższy. Ja na Litwie widziałem coś, czego w Polsce nie widziałem od bardzo dawna. I to w kilku miejscach. Czyli co? Przepraszam, bo ja nie usłyszałem, miałem jakiś lag. Flaszka wódki do śniadania w restauracjach na Litwie widziałem kilka lat temu. Parę razy. No tak, ale to jest dowód taki anegdotyczny, ale z kolei ja, co zauważyłem, nie wiem, czy we wszystkich stanach Stanów Zjednoczonych, ale w niektórych na pewno nie można kupić, w wielu na pewno nie można kupić alkoholu po chyba godzinie 20. No ale to, co widać na ulicach Stanów Zjednoczonych, no to jest groza. To może oni nie kupują alkoholu, ale jest fentanyl i 1500 innych rzeczy. I te widoki są dosyć przerażające. Ale fentanyl, no jakby źródło epidemii fentanylu, przepraszam, no to są rodzina, już nie pamiętam tej rodziny, tak, ale to jest kilka korporacji Big Pharma, która po prostu robiła operacje, żeby wciskać leki opioidowe na ból gardła, no, czy na ból głowy, no to Amerykanie, no de facto oni... Ale tak, ale fentanyl to jest, wiesz, jedno... W Nowym Jorku, jak się chodzi po ulicach, kupić chleb jest trudno, ale kupić marihuanę można... A to jest na każdej ulicy są 2 sklepy. Ja kiedyś byłem zwolennikiem legalizacji marihuany, obecnie nie jestem zwolennikiem. Uważam, że to był błąd. W Stanach poszło to naprawdę zdecydowanie za daleko. To zioło jest tam bardzo mocne i jest bardzo tanie, bo ono też staniało oczywiście, jak zaczęła te korporacje za tym położyły łapę, no to wzmocniły to zioło i obniżyły ceny, więc uważam, że dekryminalizacja tak, ale legalizacja nie. I
i Stany w ogóle, Stany są, myślę, że są złym przykładem prowadzenia jakiejkolwiek polityki, chociaż na przykład sprzedaż alkoholu od wieku 21 lat, no ja nie wiem, czy to nie jest zły pomysł, no, bo faktycznie mózg człowieka kształtuje się tak naprawdę dopiero gdzieś tam w wieku 20 paru lat, więc większość wypadków na przykład samochodowych i takich ze skutkiem śmiertelnych jest dokonywanych przez tych najmłodszych kierowców, no właśnie dlatego, że oni nie czują konsekwencji, oni jeszcze nie mają wyuczonego tego, że że nie są nieśmiertelni, nie? Więc może to akurat, jeśli miałbym na Stany Zjednoczone patrzeć, to chyba to jest jedyna regulacja, czyli właśnie to, że od 21 roku może ten alkohol by należało wprowadzić, ale nie wiem, czy to w ogóle, o tym w ogóle nie rozmawialiśmy w Polsce do tej pory. Mhm. Ale coraz częściej się mówi o legalizacji marihuany. W Niemczech wprowadzono, w wielu krajach się wprowadza. No w Berlinie zdaje się, chyba w Berlinie, z tego co słyszałem, jest dostępny normalnie od niedawna, od zeszłego roku. Nie, może jest dekryminalizowana, ale że jest legalna, to nigdzie nie jest legalna. Nawet w Holandii ona nie jest do końca legalna. W Portugalii ona jest dekryminalizowana, ale to nie jest... Ja nie kojarzę, żeby w jakimkolwiek kraju europejskim zalegalizowano w pełni marihuanę. To dobrze, panowie, podsumowanie. Czy jakby spróbujmy... Czy należy, w ogóle państwo powinno się zajmować rozwiązywaniem takich problemów, czy zostawić to obywatelom? 2, jeśli tak, to w jaki sposób, bardzo ogólnie, Cezary? Znaczy, już większość tych rzeczy takich, o które tutaj były powiedziane, mi się wydaje, że tutaj trzeba chyba dwie rzeczy bardzo rozdzielić. Tak jak w przypadku migracji nielegalnej od legalnej, to tutaj trzeba rozdzielić kwestie kryminalne od alkoholizmu, no bo to są w moim przekonaniu dwa różne obszary i łączenie ich zaburza tylko tego wszystkiego obraz. No, są ludzie uzależnieni od alkoholu i to jest inny system walutowy, to jest jedno, a drugie, no są te burdy, które chyba potwierdzają te przykłady tych miast, które wprowadziły tą nocną prohibicję, gdzie tych awantur czy tam jakichś kryminalnych mniej. I w tym zakresie zapewne ta regulacja taka na poziomie samorządów pewnie byłaby skuteczna, natomiast dla takiego porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i tak dalej. I tutaj przynajmniej na pewno nasz związek tam nie będzie robił jakichś szopek i tam lobbował, żeby tego nie było. Natomiast kwestia alkoholizmu, to wydaje mi się, to jest odrębny jakiś temat. Jedno to jest służba zdrowia, to jest dla alkoholików, no to niech oni jakoś się tym zajmują w jakiś sposób. Natomiast tutaj to jest policja, i w tym zakresie te regulacje pewnie będziemy w jakiś tam sposób wspierać, choć nie na poziomie krajowym, tylko właśnie samorządów. Natomiast łączenie tego z alkoholizmem wydaje mi się bezsensownym. Są dwie różne rzeczy. Janek? Ja myślę, że alkoholizm na pewno to jest można powiedzieć trochę osobny problem, ale powtarzam trochę się tutaj, bo mamy tych 600-800 tysięcy, tak, na papierze jest zdiagnozowanych alkoholików, więc jeśli mamy te 800 tysięcy zdiagnozowanych, to pewnie tych takich prawdziwych alkoholików jest około 1,5 miliona. To już samo w sobie jest bardzo dużo. Mamy 2 razy więcej, około 3-4 milionów ludzi pije w sposób niebezpieczny. I tak naprawdę my musimy zadbać o to, żeby te 3-4 miliony dorosłych Polaków nie stało się alkoholikami. Żeby ono nie trafiły w szpony tego nałogu. I te właśnie ograniczenia, czyli właśnie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, wycofanie alkoholu ze stacji benzynowych, o tym akurat nie mówiliśmy, ale to też moim zdaniem powinno się stać. Podniesienie trochę tej ceny na alkohol, żeby ta wódka nie kosztowała 25 zł, tylko 35 zł, a na pewno już nie 10 zł. Żeby nie było tych promocji 12 na 12, tak, że ludzie kupują 12 i impulsywnie, dobra, to jeszcze 12, tak, i potem okazuje się, że w weekend robią 24 piwa, tak. Więc ograniczenie tej reklamy, tak? Czyli właśnie wpływania na ludzi w sposób podświadomy na decyzje zakupowe. To są te rzeczy, które sprawiają, że ci ludzie
jest większa szansa, że zatrzymają się na tej granicy, która jest przecież granicą płynną stania się po prostu alkoholikami i stania się ofiarami czy klientami systemu ochrony zdrowia czy służb publicznych czy sprawiedliwości, tak? I myślę, że to jest kluczowe, żeby te kilka milionów Polaków, które nadużywa alkoholu, po prostu troszeczkę mniej tego alkoholu piły i to się odbędzie z korzyścią dla wszystkich, szczególnie dla tych wszystkich, którzy nawet mogli nie mieć w ustach ani grama alkoholu przez całe życie, a potem trafili na SOR i musieli na tym SOR-ze czekać 3 godziny, żeby zostać obsłużeni, bo pierwszeństwo mają ludzie, którzy sobie robią krzywdę, tak, bo sobie wywalają, nie wiem, wywalą się na chodniku, no to wiadomo, tomograf pierwszy jest dla takiej osoby, tak, więc to jest po prostu, chodzi o to, żeby chronić nas przed tymi najgorszymi skutkami. Potrzebujemy mądrych regulacji i liczę na to, że się ta dyskusja, już dojrzeliśmy do takiego momentu, żeby faktycznie troszeczkę tutaj ten rynek uregulować. Jan Śpiewak, Cezary Kaźmierczak, bardzo wam dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, w jaki sposób, czy i w jaki sposób należy walczyć z tym problemem. Dziękuję Wam za uwagę. Wspierajcie Układ Otwarty na Patronite. Do następnego razu.